Mam paszporty. Tutaj już prawie omal zgubiliśmy paszporty, ale wszystko się udało, są na miejscu. Właśnie przekraczamy granicę. Tam jest Nepal, tam są Indie. And here we go. Wizę już mamy, bo załatwialiśmy ją w Londynie, więc bez problemu powinniśmy przejść. Jesteśmy w Nepalu, jest jakoś tak bardziej przestrzennie. Ulice są mega szerokie. Nie jest tak bardzo wąsko jak w Indiach. Ja to samo zrobiłem. To samo powiedziałem. Ale siedzenia. How much? 20. One a day. One more. One more. Yeah. Plus. Yeah. Plus. One. Two. Two piece. Mamy kolej jak była 20 lat temu u nas. Buteleczka. No i dodatkowo zamówiliśmy jeszcze momo, czyli pierogi, które są z czym? To są skale. Z curry? Tak, ale mogą być z wszystkim. Co wziąłeś jeszcze? Wziąłem sobie set z różnymi sosikami, zupkami. Weźcie się częstujcie, niech każdy co spróbuje. Okej. Agresywne. Może lepiej nie? Monkey, hello monkey. Monkey. To właśnie tutaj w Lumbini znajduje się podobno dokładne miejsce narodzin Buddy. Oznacza to kamień, tak zwany marker stone. Niestety nie będę mógł go nagrywać. Tam w tym miejscu wyznawcy Buddy medytują. Zaraz może podejdziemy bliżej i coś więcej nagram. Tutaj mamy flagę Nepalu, jako jedyna flaga nie ma kształtu prostokąt, tylko taką choineczkę. Tu pokaż te kosmiczne budowy. Jedziemy do Katmandu, jesteśmy ogólnie, nie wiem, w 1/3. Ciężko powiedzieć, ale jedziemy 5 godzin i nigdzie nie zajechaliśmy, nawet 100 km nie zrobiliśmy 5 godzin.
Jest masakra. I trzęsie tak, że nie da się... Drogi są tak rozwalone, że jedziemy z prędkością 30 km na godzinę. Ale chociaż stanęliśmy na jakiś posiłek. Tak to wygląda. W większości nie wiem w sumie co to jest. Bo wiem, że to jest ryż i kalarepa, jakaś zupka. Bardzo ostre. Bardzo ostre. Właśnie wysiedliśmy w Katmandu i widok jest oszałamiający. Zobaczcie sobie wschód słońca i ta piękna ulica. This is Kalangi Chowk. W autobusie klima była tak rozkręcona na maksa, że macie spory, mega gorące czoło, więc będziemy musieli ogarnąć jakieś tablety. What the fuck? No widoki są mega. Idziemy jakimś cinkusiem, przed Fiatem. Jak się dowiedzieliśmy, tutaj w tym mieście nie ma tuk-tuków. Only gas, only electronic, yeah, tuk-tuk. Jak się dowiedzieliśmy? Katmandu to oczywiście stolica Nepalu. 8 na 10 najwyższych gór na świecie znajduje się właśnie w Nepalu. Średnia wysokość to 1400 metrów nad poziomem morza. Najwyższy punkt 1800 metrów nad poziomem morza. W Katmandu. Właśnie tutaj hostel ma znajomy Macieja. Przed chwilą machał z balkonu. Znajomy znajomego Macieja. Ja. Perfect. Nice. Bardzo fajnie tutaj. Thank you, Mr. Janish Maharajan, for a good recommendation. New Delhi yet? Yeah, not yet. So we figure out it today, Yeah, maybe, okay. or tomorrow. Alright. And we tell you. How much is it per day for this one? Jesteśmy w sklepie z klapkami, nie dość, że są podróby jeansów, to jeszcze są mocowane w ten sposób. Na gwoździu, ale chyba wszystkie tak są zamocowane. Do ściany. Czy ten jest na gwoździu od tego gwoździa? No tak. No, fajnie. Bywa i taka pogoda w Nepalu. W sumie nie jesteśmy w sezonie, więc tutaj... Sezonie monsunowym. I can't see him, but maybe he's there. It's there. Oh yeah, I think I can see that guy. Bring umbrella. We can use the chairs to cover ourselves. I was thinking I use the chair to put it on top. Okej, Janish już za nami czeka, jest za bramą gdzieś. Yeah, mate. How's it going? Hey bro, I'm coming. Yeah. Martin. Nice to meet Is you. Robin coming with us? Busy man. So our community take care of it. So same like this. Only Hindu can go inside, but they charge ticket for, Okay. to go to see cremation. Okej. W tamtym miejscu było takie samo miejsce jak w Varanasi, czyli kremowanie ciał, palenie ich. No więc w Katmandu mają to samo miejsce do palenia ich. It's like Hindusów, No nie można wejść za bardzo. Mixed, you know. In every Hindu temple you will see Buddha temple. Show pretty go.
to Nepal. When I spoke to you, you bring me away after that. Ale idziemy dookoła, żeby nie zapłacić za bilet. Idziemy tylnym wejściem, żeby właśnie nie zapłacić za ticket. Yeah, yeah, yeah. Okej, wbijamy do restauracji. Ogólnie tutaj w każdej restauracji tak naprawdę można zjeść momos, czyli te pierogi, dumplings, no i makaron, więc to będziemy jeść. W tamtej restauracji nie było miejsca, więc poszliśmy trochę do innej, ale te same dania. Kuchnia. Oh, okay, come on guys, I knew it. papers. And Coca-Cola zero for me, okay? Coca-Cola. Coca-Cola zero for me, okay? Only one Coke. There is no Diet Coke, no sugar. Okay. You know that? Many little. Dostaliśmy pierwszą porcję posiłku. You mix it Nudl, tutaj są prażone orzechy. What spices you want? inside. The sauce. That is soy sauce. It's a soy sauce. Chinese soy sauce. Okay, I see. Now it's nice. It's okay, it's perfect. No i tutaj jeszcze dodatkowo jest mięso z bawoła. Crispy. Wszystko jest mega dobre. Jeszcze zostało trochę tutaj, widać pak choi. Właśnie to mięsko z buffalo, czyli z bawoła. Orzechy prażone, makaron, czosnek. Same dobre rzeczy. No i kolejne danie. Tu porcje są tak duże, że my zamawiamy po pół. Mimo to jest nadal wielkie. To są momosy, czyli właśnie te pierogi ze świetlem. Jesteśmy? Jesteśmy? Pełni. So many of them. What's inside of these momos? So we ordered 3 of them. So 2 is buffalo, 1 is chicken. Okay. They have some chicken wings and buffalo wings. Okay. So yes, Really try. give us peace to camera. Okay. Looks like this is. Momosy je się rękami, a nie chopstickami. Ale i tak sobie Go on, I think we can finish this one. Maybe without sauce. How is it? It's inside. Good. I'm gonna finish 5. 아니야. Jesteśmy w buddyjskiej świątyni, zwanej też stupą. Stupa oznacza taki kształt budowli. Jest to zazwyczaj taki kopiec, szczyt. Jest bardzo odporna na trzęsienia ziemi. Niestety w 2015 roku akurat ta stupa nie przetrwała. Doznała jakichś pęknięć i trzeba było to rekonstruować i była otworzona dopiero rok później. Akurat ta stupa znana jest powszechnie ze swych wszystko widzących oczu, namalowanych na jej 4 ścianach. Widzimy tutaj akurat. Śmieszne rejestracje ma Nepal.
też możemy zobaczyć ogień, czyli w tym miejscu są też palone zwłoki, tak samo jak w Varanasi. Oczywiście dotyczy się to tylko religii hinduskiej, ale tutaj też są wyznawcy, więc ta sama procedura się tu odbywa. Ganga. This goes to India, Varanasi river. From here, it's also Ganga. Yeah, from here, from Himalayas water coming from here, it goes to India. Yeah, it's very long river. Ci wszyscy ludzie czekają właśnie na ceremonię. To będzie właśnie tańczenie, śpiewanie. Jest podobne co było w Varanasi. My przejdziemy właśnie też na drugą stronę. Właśnie na takich stelażach są noszone ciała. Wszystko jest zrobione z bambusa. A my tu z Maciejem sobie testujemy drinki. Gulka St. Gans. Whisky. Szkocka, Tak się ale nazywa. celebrowana przez Nepalczyków. Pięknie. Season for wheat. Janice i Rob zabrali nas do starej stolicy Nepalu, Bhaktapur się nazywa. Niektóre budynki są nawet z XIII wieku, więc tutaj pokażę kilka zbliżeń, kilka ujęć. Miasteczko właśnie Bhaktapur jest z XIV wieku, ale w 2015 roku było trzęsienie ziemi, dlatego w sumie większość świątyń nie przetrwała. Jedyna, która przetrwała, jest bardzo solidna, to ta, możesz wskazać ją. Reszta świątyń jest zrekonstruowana, więc tylko możemy Nepalu się pochwalić tylko tą konstrukcją, która jest w pełni niezrekonstruowana. Nie przewieziemy tego wszystkiego. Wiadomo. How much you get for you? If you want price. It's okay, bro. We can't take it with the backpacks. A tak właśnie wyglądają bilety, żeby wejść do starej stolicy Nepalu. Bardzo fajny design, taki old fashioned, vintage. No i całość dochodów w sumie z biletów idzie właśnie na rekonstrukcję budowli. W trakcie rekonstrukcji jest właśnie budynek po tym trzęsieniu ziemi. A tu przed nami jest Pałac Królewski z XVI wieku. A tutaj w tym miejscu para królewska odpoczywała. Stamtąd płynął strumień wody, który właśnie wprost z źródła Himalajów dopływał tutaj w to miejsce. A tam jest dressing room, czyli też przebieralnia właśnie.
Hi guys, jesteśmy w kolejnym miejscu poświęconym buddyzmie. Tym razem możemy zobaczyć monumentalne posągi. Mamy 3 przedstawicieli żywiołów tutaj do góry. Wskaż kamerą, jeśli możesz. Kolejno po prawej przedstawiciel żywiołu odpowiedzialnego za destrukcję. Po środku to jest sam Buddha, jest odpowiedzialny za pokój, a po lewej to jest compassion, czyli takie współczucie. Chłopaki już za nami czekają. Jest Jenisz, jest Maciej, jest Rob. Wszędzie dookoła nas są małpy, dopiero co wysiedliśmy z auta. Po lewej stronie patrzę, małpka. Lepiej ich nie dotykać, są agresywne. Wiesz dlaczego wszędzie są małpy? Dlaczego? Bo to świątynia nazywa się Monkey Temple. So, there is the place where you throw it. Yeah? So how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 to the 16. Fuck. So when you put Whoa. the money on that, Ja mam nieodparte wrażenie, że tu wszystko się obraca wokół pieniędzy i po prostu obmyślili grę. Trafił Rob? zajebiście trafił. Rob, congratulations! Nice. You're blessed. Thank you. At least one of our mate did it. Yes. Nie? I nawet taka gra, w którą tutaj graliśmy, czyli wysłanie pieniędzy w jakiś taki kubeł, polega na tym, żeby jak najwięcej pieniędzy zdobyć. I po jakichś 2 tygodniach podejrzewam, że typek wejdzie do tego stawku małego i zbierze te wszystkie pieniądze, które leżą na dnie i włoży je do portfela. W sumie do portfela, no czyjego portfela? Podejrzewam, że to i tak wszystko pójdzie na jakieś donacje poświęcone temu obiektowi albo jakieś takie charytatywne, ale mimo wszystko. Once again to the camera. Czemu? Czemu? Yeah, Bo? boss peace. Bo jebać PiS. Yeah, boss peace. Boy, boss peace. Jebać PiS. No i za mną widać dużą część Katmandu, widać gęsta zabudowa. Gęsta i dość niska, nie ma tu jakichś wysokich bloków. Niestety mamy dość słabą widoczność w tym sezonie, więc nie zobaczymy tutaj najwyższych szczytów, takich jak Mount Everest niestety. What's the purpose? It's a single bowl. It's not healing. It's for stressful mind meditation. No,
From clockwise. Everything you need to do clockwise. Why are you stretching out, man? It looks like... Yeah, it seems so stressful. No, I was pushing it too hard. You said harder, but... Not difficult. Look at me. Yeah, good. When you say that, the inside sail will jump it, you know. If you put next to the water will Nie wiem, jump. czy to słychać, ale to tak fajnie brzmi. Słyszycie ten dźwięk? Według Jenisa jesteśmy w najlepszej restauracji w Katmandu. Właśnie dostaliśmy pizzki. Tak one wyglądają. Filmik dla Natalki Gładowskiej. Glass over but Dato Manjinarat Jatra. To szaleństwo, które widzimy przed nami, jest jednym z najważniejszych festiwali obchodzonych w Nepalu. Bóstwo to jest budowane corocznie od około 650 wieku naszej ery i Nowy Dydwan jest ciągnięty przez setki wyznawców po całym Lalitpurze, jednym z najstarszych miast Nepalu. Obchód ten przechodzi przez miasto miesiąc, poruszając się raz na tydzień, a jego zadaniem jest przynieść deszcz i dobre plony. Większość ludzi tańczy przed Bogiem, namawiając, aby przychylniej toczył się do celu. Dodatkowo za głównym bóstwem ciągnięty jest tak zwany Baby Shiva, podobny, lecz mniejszy dydwan, którego ciągną wyłącznie dzieci. Zapierdalać. Zapierdalać. Once again. Nie spać, Nie spać, zwiedzać, wiedzać, zapierdalać. zapierdalać. When we before we lived in a countryside. 100 kilometers. Pójście dookoła. Rzućcie okiem, czy tutaj jakoś wam coś nie pasuje z przypadkiem, jakiś jeden budynek? Tak, dokładnie, to jest ten biały budynek. Wiecie dlaczego? Ten biały. Jak się tutaj okazało, jeden ambasador z Nepalu, będąc w Londynie, zgarnął sobie designera, architekta. Premier? Zgarnął sobie tam architekta, żeby budował coś w stylu europejskim. No przyjechał i zrobił sobie coś w tym stylu i to totalnie nie pasuje. Ale może wytrzyma następne trzęsienie ziemi. Przewiduję 2043. Właśnie się dowiedzieliśmy, że ten budynek wcale nie jest zbudowany 4 lata temu, tylko był z XVII wieku i był wiele razy przebudowywany. Na wideo nie mówiłem nic 4 lata temu. Ale tak myśleliście, bo nowa elewacja, co? Znaczy, o co chodzi? Że ten budynek, wyobrażacie sobie 300 lat temu w środku Katmandu, to by było niesamowite. it was the Rana dynasty is the prime minister ruling. So at the time he was very rich
He's traveling to London and he brought the architect here. Ogrom pracy i poświęcenia. Dziesiątki lat. Ile detaliów. Tak, w XVI wieku, XVII wieku nepalscy lub tybetańscy ludzie mieli naprawdę sporo talentu i sporo czasu. Takie oto przysmaki mamy. Maciej, co tam masz w środku, Maciej? Ciężko wymienić wszystkich składników. Ale jakbym miał zacząć od najważniejszych, to ryż, jogurt i trochę szczypta soli. Niesamowite. Dzisiaj bardzo bezpiecznie spożywamy właśnie takie składniki, takie dwa składniki. Zaraz na kebab. Jesteśmy właśnie w drodze do Pokory z Katmandu. Wyruszyliśmy autobusem, ale drogi są tak tragiczne, że nawet nie można zmrużyć oka. Cały czas trzęsie. Marcin właśnie kupuje jakieś ciastka, stanęliśmy na 5 minut i lecimy dalej, ale to będzie długa podróż. Udało się. Ale częściej. Kolejny przystanek na trasie, w restauracji, w toalecie. Oczywiście nie skorzystamy z jedzenia tutaj, boimy się troszkę. Mówię sobie, ja się niczego nie boję. Ale mamy ładny widok na rzekę. No i kogo tu mamy? Co tam medytujesz? Ale nice view. Czekam aż mi trząśnie do guzików na stole. Okay. We can get a boat? You've been bored. No, No, boy. We wanna go boat. Yeah. Okay. Yeah. How long stay now here? 2 nights. 2 nights. Lepiej z drugiej bańki wyglądało, w sumie ma więcej takich kwiatów. Cheers. Kubuś Puchatek lubiłby. Mad honey. Mad guy. Teraz dla Macieja dawka. Takie kanapeczki w miejscu z takim widokiem. Jest idealna pogoda na spożywanie lodów. Jest za zimno na lody. Ale jemy, fajnie. Maybe, yeah, clear. Little one. Wow. Wine? Oh, the view. Yeah, yeah. Beautiful. Wrażenie.
tomorrow morning, maybe sunrise. Sunrise definitely. Tak właśnie wyglądają schody na Mount Everest. Nice. Jest godzina 5 rano. Udało nam się wstać przed wschodem słońca. Tak to wygląda. Thank you. Can we get salt and ketchup? Okay. To jest batata chyba, nie? Taksuwa już stoi. Lecimy na autobus do Katmandu. Wracamy z Pokhary. Kto się na z przodu? Chcesz ty? Great. How was the looking. party? I don't remember. Nice. Nice dog. No egg, right? Big guy. Sits at the table. Only egg? Only egg, right? Como can't walk. Our granddad. Ta restauracja jest tutaj już od 3 pokoleń, czyli ponad 100 lat ma. Soczewicy i jajka głównie. Jeszcze raz. Bo to jest ta masa, to jest głównie soczewica i na to jest tylko położone jajko i to wszystko. Można jeszcze próbować wołu domowego razem z tym, jako wersję męską, ale my wzięliśmy wege. Bezpiecznie. Wegetariańską, nie wegańską, bo jajka były...
Ale do tego jeszcze będą warzywka oczywiście. You want meat curry? A w tej misce tutaj jest szpik kostny. Tym razem wziąłem deser, wziąłem Yomari. Pytałem się, co to jest i myślałem, że to są lody w sumie mrożone, a to jest coś słodkiego, podobnego do momosów. And this non-spicy, fried, Spicy semi-fried, open momo fried cottage. What's this? half fried. I ostatnia potrawa, czyli słodkie momo, sweet momo. No, it's yomori. Yomari, but it's like momo. No, that's that's the yomori. Yeah, okay. Yeah, but let's please. try. Yeah, but please. Wziąłem mniej słodkie, ale za to dostałem ich więcej, czyli 3. Macie ma tylko jednego. What the fuck? This is made with rice flour. Wait, coming out for the No. Well, I will call him because we got an email that it's postponed Postpone what? Delayed, Oh, okay. till like 3 hours. Whoa, 3 hours. Yeah, so it's okay. Okay. He can pick us up maybe. No sleep will be longer. Słuchamy sobie Krawczyka, bo przemierzyliśmy cały świat. Znudziły nam się już wszystkie inne piosenki, więc słuchamy sobie polskich klasycznych nut już. Nie żałujemy niczego dziś. Chciałem dać coś dobrego. Dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił. Gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego. Chciałem mieć więcej wiary. Los okrutnie ze mnie drwił. Mojej wiary nie odebrał mi. Przemierzyłem cały świat. Od Las Vegas po Krym. Zgrałem 1000 talii kart. Dodajemy magiczny miód do naszej magicznej herbaty. Nie mieliśmy łyżeczki, więc no musimy sobie radzić. Przy okazji staram się mieszać w momencie, kiedy to wpływa do herbatki. Ej, w ogóle dałem ci za dużo miodu. Co? To jest moje? No, bo już masz posłodzone. Aha. No najgorzej, mam cukier i miód. No, trzeba było przemyśleć. No nie. To ty nie przemyślałeś, nie powiedziałeś mi. Ale glut. I w sumie mega dużo mam tego miodu. Może mega mało zjedliśmy ostatnio. Nie no. 90% chyba zjedliśmy, co nie? No to nie powiedziałbym, że mamy mega dużo. Jak 90 już było zjedzone. No, Dawaj tu najmniej na pewno. wiem, To jest wiem, twoja? Nie, to jest Kamola. Powiedziałem, okej. że w szklance też nie chcę. Ja się poświęcam. Okej, Piję w szklance. kochany. Ej, nie, no jest mega dużo tego miodu. To się nie kończy. Dobra, czym to zamieszamy?
Ja tam palucha Kluczem. No paluchem, ale gorąco, no właśnie. Ale tam nie ma nic takiego. Nie no, nie mamy Nie, nic. mogę spróbować wsadzić do tego palucha. Nie, no wymieszamy tak, wiesz. Najobrzydliwsza herbata. No nie będzie gorąco jest przecież, to się oparzy, to nie, że będzie obrzydliwa. No ale wkładam tam palucha mimo No ale wszystko. paluch był umyty podobno, nie mówi, że nie. Nie wiesz jak. Gorzej. Mydło tam jest w ogóle w tej łazience? Było mydło. No nieźle. Po prostu myłem przez pocieranie. Siła tacia. Dobra, ja już dostałem dużo, ja mam za dużo Tak. cukru, będę miał, ja nie lubię takiej Zostanie słodkiej. z cukrzycy. No, walnie kam sobie i tyle, no Kamolowi więcej. Sobie prawie nic nie dałeś. On chce nasz porobić. Sobie nic nie daje, a... Jak dzisiaj zadziała? No. Powoli się samochód zbliża. Ale gorące. I może wleję herbaty i wymieszam do tego. Kamol? Przynieś nakrętkę. To jest jak z filmu jakiegoś, patrz, on tutaj coś odpierdala. To jest tak dobre ujęcie. O i teraz Dobra. ktoś wychodzi z samochodu i zaczyna do nas strzelać. Ale to wszystko jest w drugim tle. I on tu coś robi takiego głupiego, a tam jest cała White akcja. honey. Bo to jest w ogóle w świetle tej latarni, przecież to tak idealnie pasuje. W ogóle od początku mogłem tak zrobić. Kurwa. Nie, No nie i było. mogę. Odchodzi ziomek. Kurwa, boję się, że ten sygnał wyleci tam gdzieś. Przecież to by nie było chcę tak go. śmieszne ujęcie w prawdziwym. Ja bym się załamał, bo to jest ten, którego zgubiłem No. wcześniej. Tam w krzaki gdzieś. Ja bym od razu wskoczył za nim. Jak tyle rzeczy zgubiłeś, przypomniałem się, że jeszcze telefon spadł na jakieś drzewo i... To było tak śmieszne, Ja że już był o na tym tym zapomniałem, drzewie. że to było jakiś miesiąc temu. Zgubiłeś Kindle, telefon, pierścionek i czekoladki. I czekoladki. I Jeszcze siatkę. pamiętam o czekoladkach, no. I wodę jakąś na pewno zapomniałeś.